dobry wszystkim. Chciałem pokazać Wam, jak wygląda przerób karpiny. Karpina to ta część drzewa, która pozostaje po jego wycięciu. Obejmuje pniak plus korzenie, które wydobywa się z ziemi. Kiedyś wydobywano tak zwaną karpinę przemysłową. Karpina przemysłowa to korzenie i pniaki drzew sosnowych, które przeznaczone były do produkcji żywicy. Obecnie karpiny przemysłowej nie wydobywa się ani nie przerabia. Nie ma zakładów, które by zajmowały się produkcją żywicy naturalnej. Na dzień dzisiejszy karpina ma znaczenie jako biomasa. Biomasa drzewna na cele energetyczne jest tym bardziej wartościowa, im niższy poziom wilgotności. Dlatego karpinę, którą wydobyto z ziemi, zostawia się na hałdach na okres powiedzmy 1 roku. W tym czasie ona z jednej strony schnie, z drugiej strony deszcz, który pada na nią, powoduje pewne wypłukanie ziemi i piasku z korzeni. Jesteśmy niedaleko Poznania, gdzie podczas budowy drogi ekspresowej wycięto fragment lasu. Pozostałe po wycince pniaki i korzenie wydobyto i złożono na sporej hałdzie. Teraz, po około 1,5 roku, karpina przerabiana jest na zrębki. Proces ten realizowany jest za pomocą zestawu maszyn zapewniającego dość wysoką efektywność. Na początek do pracy przystępują ładowarki z chwytakami, które wyciągają karpy z hałdy i poddają je do rozdrabniacza. Już podczas tej czynności operatorzy starają się z grubsza wytrząsnąć ziemię z korzeni. Zadaniem rozdrabniacza jest zmielenie wszystkiego, co zostało załadowane i uzyskanie w miarę jednolitej frakcji. W maszynie tej znajduje się wał ze specjalnymi zębami oraz grzebień przeciwtnący, które rozrywają, tną i kruszą dostarczony materiał. Rozdrabniacz ma ogromną moc pozwalającą nie tylko na rozdrobnienie drewna, ale również pokruszenie kamieni. Następnie rozdrobniony materiał trafia do przesiewacza, w którym drewno oddzielane jest od ziemi i kamieni. Separacja materiału odbywa się za pomocą sita w postaci obrotowego bębna. Jest on wyposażony w szczotkę, który dba o jego czystość. Tak wstępnie oczyszczona i rozdrobniona karpina trafia do rębaka. Tu za pomocą noży jest ona cięta na drobne kawałki, czyli zrębki. Proces ten nosi nazwę zrębkowania. Wielkość, czystość i wilgotność zrębek zależy od zamówienia i potrzeb klienta. Wyprodukowane zrębki ładowane są na samochody, którymi zostaną przetransportowane na miejsce przeznaczenia, najczęściej do elektrociepłowni. Wydajność takiego zestawu to około 800–900 m3 zrębki dziennie, co oznacza około 10 załadowanych tirów.